Zapraszam Was na materiał o zewnętrznym gniazdku elektrycznym IP66, czyli szczelne na sporą ilość wody. Jest to gniazdko smart na Wi-Fi z 2 kanałami, działająca po TUIA i Home Assistant oraz głosowo przez Google Assistant i Alexa. Rozważcie subskrypcję, Smart już zaprasza i zaczynamy. Zaczniemy od omówienia gniazdka i jest to gniazdko, które zakupiłem na AliExpress. Jego koszt około 130 zł. Jest to gniazdko Smart Wi-Fi na 2 kanały, czyli każde gniazdko może być osobno sterowane i tak to powinno być widoczne w TUIA Smart i link do tego produktu znajdziecie w opisie, ale mamy jeszcze możliwość kupienia gniazdka takiego, które ma 2 wejścia, ale na przykład może być sterowane jednokanałowo, czyli jedno włącz i wyłącz dla całości, ale są też gniazdka, które nie mają podłączenia do internetu, nie można nimi sterować i wtedy jego koszt spada do około 50 zł. I tutaj ja, co na początku postanowiłem zrobić, to kupić te, powiedzmy, nie smart, bez sterowania i dołożyć do nich z tyłu jakiś przekaźnik, ale jak tu spojrzymy do tyłu, to niestety, jak to jeszcze otworzę później, no to tam nie mieściło się mi nic, nawet te malutkie przekaźniki po prostu się tam nie mieszczą i niestety używam akurat tego gniazdka na zewnątrz, ale już chyba 2 lata minęły, ale nadal nie udało mi się nic tam zmieścić, więc po prostu postanowiłem wymienić sobie na smart i kupiłem oto gniazdko, gdzie już mamy 2 wejścia do sterowania osobno i wiem, że ten produkt jest bardzo dobry, ponieważ moje poprzednie gniazdko wytrzymało te 2 lata i nic się tam z tym nie stało, nie było żadnych problemów i jest naprawdę solidnie zbudowane. Jeśli chodzi o to gniazdko, to IP66 wskazuje na to, że możemy lać mocnym strumieniem wody i nic nie ma prawa dostać się do środka. Teraz będę pokazywał Wam dokładnie, jak to wygląda. Jak już mówiłem, podłączenie do Wi-Fi. Tutaj Wi-Fi 2,4 GHz i odporność na UV. To jest takie troszeczkę przyciemniona szybka, przyciemniony plastik i wydaje mi się, że to jest właśnie odporne na UV. Jeśli chodzi o podłączenie, no to jak już wspomniałem wcześniej, mamy podłączenie do TUIA Smart, ale również do Smart Life, czyli to jest ta bliźniacza aplikacja od TUI. I same gniazdko możemy zamontować tutaj na tych uchwytach, na przykład na ścianie, ale również na przykład na takich, nie wiem, jak to połąkach nazwać, na rurkach. To akurat moje poprzednie, potem Wam pokażę, jak mam zainstalowane, ale moje poprzednie gniazdo zainstalowałem na takiej rurze. I po prostu tutaj ta rura wchodzi tutaj, jest ona dosyć sztywno i po prostu na tym to się wszystko trzyma. Ale mamy możliwość również na ścianie i tutaj mamy z boku również różne wejścia, możemy z tej strony wejść, z każdej strony możemy wejść i od tyłu z kablem. Waga tego produktu jest dosyć spora, ciężko jest to gniazdko. Tu mamy folię, którą ściągnę i zobaczcie, naprawdę ładnie to się prezentuje. Tu mamy takie klipsy, gdzie możemy zatrzasnąć gniazdo. Teraz już tego nikt nie ruszy. To jest taka gąbeczka, przez którą przechodzi kabel oczywiście. To również też Wam pokażę na zewnątrz, jak to wchodzi, albo jeszcze może tutaj. Ale czuć, że ten produkt jest wart Twojej ceny, czyli te 140 zł, 130 zł możecie dostać i naprawdę i nie czuć, że tutaj przepłacacie za coś. Ręczne sterowanie również, czyli nie musimy też z aplikacji, nie tylko z aplikacji, ale również tutaj przyciskami jeden, drugi, to również też widać bardzo fajnie działa. Wejścia z bolcem, QR code do ściągnięcia instrukcji, jeśli byście chcieli, ale do produktu jest również dołączona papierowa wersja. I teraz Wam pokażę, co jest w środku. To jest również fajny patent, czyli jak podnosicie pokrywę i na pewnym momencie jest takie już przeskoczenie i ona już się nie zamyka, nie lata nam. Bo tutaj lata, u góry już się sztywno trzyma. Tutaj jeszcze spójrzcie na te gąbeczki z jednej strony i tutaj od góry. Jeszcze pokażę Wam, jak tutaj kabel wsadzimy, jak to wygląda, ale z boku patrząc naprawdę jest dużo miejsca, czyli te kable takie odstające nawet, gdzie wydaje mi się, że kabel nie idzie w dół 90 stopni, tylko po prostu
odstaje równo wtyczką, to również powinno sobie te gniazdo z tym poradzić. Będzie on bardzo zgięty, ale powinno być ok. Wydaje mi się, że teraz z tej góry nie mogę ściągnąć, bo jest to przykręcone, śrubki są przykręcone, więc dajcie chwilę, to odkręcę. Czyli było trzeba odkręcić 4 śruby tutaj po bokach, żeby ściągnąć obudowę i najpierw pokażę wam, co mamy w środku tutaj. Aha, tu dają nam śrubokręt, do którego dostać się, to trzeba najpierw wkręcić śruby, kołki i wkręty, ok, zaślepki, super. I to niestety nie wiem, po co to jest, ale jeśli wy wiecie, to dajcie znać. No i jeśli chodzi o urządzenie, o elektronikę, która jest z drugiej strony, to mamy tutaj. No i tutaj nigdzie nie próbowałem do tego mojego poprzedniego. Wydaje mi się, że wielkościowo to jest bardzo podobne, tylko próbowałem wsadzić jakiś mały przekaźnik, ale nic mi po prostu tutaj nie pasowało, żeby to się mieściło. No tutaj oni to oczywiście mogli jakoś lepiej upchać, więc tu jest to podwójny i mamy podwójny dwukanałowy przekaźnik. No i tutaj z drugiej strony też to również wygląda tak na jakościowo dobre, kable grube. I tutaj od razu może warto wspomnieć o tym, że max możecie tutaj puścić na te gniazdo 20 amperów, po 10 na każde. I dobra, no to teraz możemy to z powrotem już położyć. Jak mówiłem, ja byłem bardzo zadowolony z mojego poprzedniego gniazda, z tej samej chyba firmy, tylko że to nie było gniazdko Smart i do tego postanowiłem tutaj to kupić. Jakościowo gniazdko jest tak samo dobre jak tamto i tutaj mamy dodatkowo Smart. Jak możecie to używać? Na przykład ja do tego planuję mieć podłączoną pompę do basenu i tak jak wcześniej pompę raz włączyłem, raz nie włączyłem, a tak tutaj możemy ustawić sobie jakiś fajny schemat, gdzie ta pompa będzie się włączała do basenu i wyłączała o którejś godzinie, więc to jest naprawdę dobry pomysł. To samo możemy na przykład zrobić z jakąś lampą, mieć tutaj podłączone do tego gniazda i też nią sterować. Spójrzmy jeszcze na manual, który dostaliśmy i co mamy, no dość gruba książeczka, ale zakładam, że tak. W książeczce widzimy, że trzeba ściągnąć aplikację, jest mowa o Smart Life, ale jeszcze jest Tuya Smart, więc ja będę Tuya Smart używał. Jak dodać te gniazdo? Jest to gniazdo Wi-Fi, więc żadnej bramki nie potrzebujemy, są 2 kanały. No i to by było na tyle. No to nic takiego ciekawego tutaj nie ma, dosyć jest proste. Jak podłączymy, no to po prostu będzie te gniazdo w trybie parowania i wtedy po prostu będziemy to dodawać. Pojawi się w aplikacji, jak zobaczycie, razem to dodamy i nie ma żadnego problemu z dodaniem takich rzeczy najczęściej. Jeśli chodzi o podłączenie tego gniazda, no to tutaj mamy wejście na nasze kable, czyli na zasilanie od nas z sieci. Tutaj pierwsze, jak widzicie, jest N, neutral, uziemienie i L, czyli line albo live i to by było na tyle, czyli bardzo proste podłączenie, tak jakbyście mieli gniazdko, więc nie sądzę, żebyście mieli z tym problem. No ale tutaj jeszcze co jest ważne, to sam produkt. Ja pokażę wam, jak to podłączam, jak dodaję do aplikacji. Zobaczymy również w Home Assistant to gniazdko, czy jest dobrze wyświetlane i zrobimy parę testów wodnych, czyli polejemy na to wodę i zobaczymy, czy coś tutaj się dzieje. Jak wchodzi wtyczka, która jest pod kątem 10 stopni i taka, która wychodzi po prostu równo z wtyczką. Nadal jestem pod wrażeniem tych materiałów, jak to jest wszystko tutaj zrobione i zapraszam Was do opisu filmu, gdzie znajdziecie link do tej oferty, którą ja zakupiłem, jak i również tej poprzedniej, nie Smart. I jeśli byście chcieli zakupić tutaj to przez na przykład nie AliExpress, czyli powiedzmy Allegro, no to te puszki są znacznie droższe, więc lepiej kupić to przez AliExpress i chwilę poczekacie, ale cenowo jest o wiele lepiej. Teraz przejdziemy do dodania tego gniazdka do Tuya Smart i przejdę na nagrywanie ekranu smartfona i pokażę krok po kroku, jak dodać gniazdko do aplikacji Tuya Smart. To już mam wszystko przygotowane, zobaczcie te kabelki, więc teraz wykorzystamy żółty śrubokręt, odkręcimy tutaj te śrubeczki, to jest odkręcone, tak nie za bardzo w to wchodzi, ale co? Jakby on był troszeczkę za duży, więc korzystam mój i od razu lepiej to, bo teraz tak, żółto-zielony do środka, do środkowego wejścia, wpychamy, zakręcamy mocno i wypada. No to coś nie tak. Ok, teraz się sztywno trzyma. Teraz, żeby było poprawnie, to N. Tutaj jest pierwsze wejście z tej strony, czyli niebieski kabel. Też wpychamy mocno i zakręcamy.
I ostatnie, kabel L, line, live, wkładamy i zakręcamy. Dobra, teraz wszystko się sztywno trzyma, więc super. I ja teraz tak to... Normalnie ten kabel, powiedzmy ten kabel co idzie, to powinien przechodzić przez tą dziurę na przykład, albo z boku, tutaj, albo z góry, albo z tyłu, jakkolwiek. I dobrze jakbyście mieli też takie wodoodporne nakrętki, wilgotno wodoodporne nakrętki, one są na chyba IP już 67, więc jakbyście to mieli, to pewnie jest lepiej. Ja co będę robił, to po prostu będę miał ten metalowy taki pałąk, rurę, która przez to przechodzi, idealnie pasuje tutaj rozmiarem i od dołu od tej rury będzie przychodził kabel i no tak to będę miał zrobione, bo kabel mam w ziemi. Teraz co, to ja to jakoś tak powiedzmy prowizorycznie zamknę. Okej, żebyście to widzieli, to otworzymy. Zakładam, że będą jakieś pokazy świetlne. I to już tylko ładnie widać, więc ja teraz włączę aplikację na drugim telefonie Tuya Smart, nagrywanie ekranu. I nagrywamy ekran i jesteśmy już na 2 ekranach, więc tutaj ja sobie to podłączę do prądu i odpalamy i patrzymy co się dzieje. Po chwili zaczęły 2 przyciski migać na czerwono. Zakładam, że to oznacza, że już jest w trybie parowania, więc teraz jesteśmy w Tuya Smart, naciskamy na plus, dodaj urządzenie i widzimy, że już znalazło nam Wi-Fi. Troszeczkę inaczej wygląda, bo tu wydaje mi się, że jest jako jednokanałowe, ale to jest dwukanałowe. Oczywiście musimy wybrać teraz sieć, do której chcemy się podłączyć i to musi być sieć 2,4 GHz. Musicie wpisać hasło oczywiście. Po wpisaniu urządzenie jest dodawane do naszego konta, jest napisane being added. Mamy jeszcze jakieś chińskie znaczki, ale nie wiem dlaczego one się pojawiają. Jedne rzeczy po polsku, inne rzeczy po angielsku, ale udało się added. Teraz już nie ma czerwonych światełek, tylko zniknęło. Tu mamy dodane, więc to zmienimy tą nazwę. Nie chcemy żadnych mieć tych chińskich znaczków. To możemy nazwać jako Garden Socket, akurat po angielsku, bo mam wszystko w Home Assistant po angielsku, gdzie końcowo będę to używał, więc nazwę to Garden Garden Socket na razie i zakończ jeszcze raz i już mamy to dodane. I teraz zakładam, że będziemy mieć dwa łączniki i się zgadza Socket 1 i Socket 2. Mamy to nazwane i jeżeli chcemy zmienić, trzeba zmienić nazwę, to przytrzymać dłużej na jednym łączniku i tu na przykład możemy zmienić jako lamps, to pump. Będziemy mieć lampki i powiedzmy jakąś tam pompę podłączoną i klikam teraz po lewej stronie i po lewej stronie się zapali momentalnie. Tu ładnie aplikacje widać na niebiesko podświetlone i samo gniazdko również na niebiesko podświetlone. Prawe, jedno i drugie, słyszycie pstrykanie, super wszystko działa. To możemy tutaj zrobić all on, kiedy naraz się włączają w aplikacji. Po drugiej stronie możemy wszystko off, wyłączone, możemy ustawiać jakieś timery jednego i drugiego łącznika, gniazdka, settings, backlight switch. Zakładam, że tam z tyłu może być jakieś chyba światełko, nie wiem. Restart status. I jeżeli stracimy zasilanie na przykład na sieci elektrycznej, to po przywróceniu prądu co ma się stać? Może być od razu off, może być on lub po prostu to, co było ostatnie, więc ja tutaj biorę restart memory i zakładam, że to jest to, co oznacza, że po prostu zapisany ostatni status przed utratą prądu po prostu będzie przywrócony. I tu możemy cofnąć się i jeśli chodzi o settings, to już więcej nie ma nic. Możemy jeszcze kliknąć rysik i w rysiku co mamy? Oczywiście Google Assistant też jest tutaj widoczny najczęściej, bo teraz wszystkie urządzenia, które są w Tuya Smart są na Wi-Fi, są dostępne przy Google Assistant. Tak wydaje mi się, że to będzie raczej wszystkie i często też to tyczy się urządzeń Zigbee, ale wtedy one nie są jakoś tak super do sterowania, raczej może jakąś tam informację można wyciągnąć. Ale dobra, jeśli chodzi o informację o urządzeniu, to raczej i tutaj jeśli chodzi o resztę, to nie ma tutaj nic takiego ciekawego. Jeśli chodzi o powiadomienie offline, to akurat jest przydatne, więc gdyby coś się stało, to po prostu chcemy mieć informację, że urządzenie jest poza siecią, sprawdź aktualizację.
Mamy najnowszą aktualizację do produktu, super. I to by byłoby na tyle, jeśli chodzi o Tuya Smart. No oczywiście możemy dodawać różne sceny, też automatyzację. I od razu co możemy zrobić, to przejść do Home Assistant. I teraz przechodzimy do Home Assistant i jak już Wam kilka razy mówiłem, ja używam dwie integracje, jeśli chodzi o Tuya, jest Tuya Local i Tuya taka zwykła i jeśli chodzi o Tuya Local, to nie zawsze wszystko działa. Gdy macie jakieś problemy na przykład z tym Tuya, to wtedy warto spojrzeć, czy Tuya Local działa, ale ja przejdę od razu do Tuya. I w Tuya co musimy zrobić, to tylko wejść w Tuya, potem 3 kropeczki, wczytaj ponownie i powinno być więcej o jedno urządzenie. I tak, mamy 15 urządzeń, czyli jedno nowe doszło i teraz zobaczmy, jak to się wyświetla. Corridor, Front Yard, Bins, Gate, Garden Socket. I mamy Garden Socket, czyli to jest to, co mnie dziwi, że to jest Wi-Fi jeszcze Bluetooth. Ale dobra, nie wiedziałem, że coś jest z Bluetoothem, chociaż może to być tylko nazwa. Ale mamy 2 switche, podświetlenie. Ja tutaj podświetlenia żadnego nie widzę, więc nie wiem, o co tu chodzi. Podświetlenie, no nie wiem, nie widzę żadnego podświetlenia, więc trudno mi powiedzieć, o co w tym chodzi, ale po włączeniu nic się tutaj nie zapala. I jeśli chodzi o włączanie, no to teraz włączam, momentalnie się włącza, wyłącza. Tak samo jest zarówno jeden i drugi switch, więc wszystko w Home Assistant ładnie wygląda. Ja będę jak już to tworzył jakieś harmonogramy czy sceny w Home Assistant, ale w obu rzeczach to bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o Tuya Smart i Home Assistant. Idąc za ciosem, przejdziemy teraz do Google Asystenta i tam najpierw musimy sync devices. Alright, syncing devices for 6 providers. Sorry, something went wrong while syncing Xiaomi Home. Galaxy S21 FE5. I teraz to urządzenie powinno być widoczne w naszym Google Home. Teraz przechodząc do Google Home, przechodzimy do urządzenia. Jeżeli nie macie żadnych Tuya Smart rzeczy, jeszcze nie jesteście połączeni, no to klikając w urządzenia i dodaj, potem współpracuje z Google Home i po prostu szukacie Tuya Smart na tej liście i dodajecie login, hasło i macie wtedy widoczne. Tu widzicie Tuya Smart u mnie, więc ja nie muszę dodawać i teraz tylko po prostu muszę znaleźć na tej długiej liście te łączniki. Te gniazdka. Ok, i udało mi się znaleźć moje Garden Socket i teraz kliknąłem włącz i teraz wszystkie są oba włączone. Jeszcze raz, oba się wyłączyły. Teraz kliknę Garden Socket Switch 2, włącza się. Jedyne co widzę, to nie zaktualizował się status, jest wyłączono. Ok, jak wszedłem, to teraz jest na włączono, wyłącz. Ok, jeśli chodzi o ten, również się włącza. I teraz co zrobimy? Możemy sterować głosowo, więc sprawdźmy, czy to działa. Turn on Garden Socket. I włączyły się oba, bo powiedziałem Turning on the garden socket. Powiedziałem Garden Socket, nie powiedziałem Garden Socket Switch 2 albo Garden Socket Switch 1, więc włączyły się oba. I ok, widzicie, że sterowanie głosem również działa bez problemu i urządzenie jest sprawne i działa tak jak powinno. Więc teraz wrócimy do kamery. Jeszcze przed pójściem na zewnątrz i zrobienie testów na zewnątrz pokażę Wam, jak wtyczki wyglądają, jak się układają i czy faktycznie jest tak dobrze, jak mówiłem. Ok, powróciliśmy już do normalnego widoku i mamy teraz nasze gniazdko i będziemy patrzeć, jak leżą kable. Więc teraz mam, powiedzmy, tą łatwiejszą wtyczkę, czyli pod kątem 10 stopni po wyjściu i teraz to podłączamy. I zobaczcie, jak ona ładnie siedzi. Więc tutaj jeszcze mamy pełno miejsca. I teraz jak to zamykamy, no to i ściskamy, no to ta gąbeczka, jak tutaj to wygląda, o widzicie, ładnie zasklepia ten kabel i tutaj nasz klips jest dosyć mocny, sztywny i musimy go mocno zamknąć. I wtedy wszystko będzie ok. I woda nie ma prawa się dostać do środka, ale wam jeszcze pokażę drugą wtyczkę, tą gorszą, którą też można trafić, czyli taką, która po prostu idzie sobie prosto od kontaktu. I to też podłączamy i zobaczcie, jak to się zamyka. Tu również mamy miejsce, będzie on troszeczkę zagięty, ale nadal jest to tak, że nie psujemy tej naszej wtyczki, więc teraz pokażę Wam, jak te dwa są w środku.
No troszeczkę to trzeba siły, żeby to wszystko pozamykać, ale zrobimy to. Jeden. I drugi. Zobaczcie, tutaj no nie ma żadnej dziury, tu też nie ma żadnej dziury i to wszystko ładnie się trzyma. Jest szczelne z każdej strony i jest elegancko. Tu jeszcze, jak zauważyliście, jest taka dziurka. Co możemy tu zrobić? Jakąś kółdeczkę na przykład zamontować. Wtedy nam nikt tego nie otworzy też. Chociaż z tym tak jest trudno, ale no tu będzie to zabezpieczone. Ale zobaczcie, jak ładnie leżą te kable. No idealnie, po prostu jest to dopasowane. Widzę, że naprawdę ktoś się postarał, wymyślając tutaj ten zewnętrzny, te zewnętrzne gniazdko. Teraz tylko montować to na zewnątrz, na lato akurat i możemy korzystać z tego cudu. I możemy korzystać z wygody gniazdka sterowanego z telefonu głosowo czy ręcznie. Jeśli chodzi o ten test, to wszystko. Teraz Wam pokażę na zewnątrz, jak woda niestraszna jest temu gniazdku. Jestem już na dworze i trochę będzie wiało i jakie są dźwięki, więc za to przepraszam, postaram się to szybko nagrać, więc i co tutaj mamy? Mamy dwa kable, które wychodzą wprost od gniazdka, jak widzicie, i to wszystko się dobrze trzyma, nic tutaj nie jest źle, wszystko prawidłowo, nie widzę żadnych problemów, wszystko ładnie dociśnięte i teraz robimy tak, że poleję to wodą, otworzę i zobaczę, czy coś w środku jest wilgotne, mokre i co tam się dzieje. Dobra, i mamy polanę. Próbuję to położyć, żebyście też to widzieli, że ja nie oszukuję. Jeśli chodzi o środek, teraz może coś tam wlecieć, ale tak to jest sucho. Wydaje się wszystko ok. Nie było to jakoś długo lanie, ale no tak deszcz na pewno też nie pada mocno na gniazdo na dworze, więc to wygląda ok. Jeszcze mogę spojrzeć do środka, odkręcę śruby 4 i sprawdzę, co jest w środku. I tu macie środek, nic nie wleciało. Lane było dosyć mocno, wszystko ładnie. Wydaje mi się, że już możemy podsumować to gniazdko elektryczne zewnętrzne IP66. Jest to gniazdo za około 130 zł. Otrzymujecie dwa gniazda sterowane osobno, dwukanałowe, które wytrzymają 20 amperów razem, po 10 na każde. Jak widzieliście w testach, wszystko dobrze wypada. Sterowanie zarówno głosowe, Home Assistant i Tuya Smart, jest wszystko poprawnie. Test wodny też przeszło bez żadnego problemu. Wydaje mi się, że taki deszczyk to tam w ogóle nic by tego gniazdku nie przeszkadzał. Link do tego gniazdka znajdziecie w opisie filmu. Pokażę Wam również, jakie mam gniazdko aktualnie, które właśnie to jest ta sama wersja, tylko bez sterowania po Wi-Fi, ale po 2 latach nadal bardzo dobrze sobie się sprawuje, żadnych problemów nie ma z nim. I tutaj IP66, czyli lanie wodą, strumieniem mocnym wody, chyba nawet jest 100 litrów na minutę. Nie powinno powodować nic i nawet te kable, które mają wtyczki wychodzące wprost, nie 10 stopni, też ładnie tutaj się mieszczą, jak widzieliście, więc wszystko jest elegancko. 140 zł nie wydaje się to duża kwota za dwa takie gniazdka. Dwa gniazdka, które nie mają sterowania po Wi-Fi, kosztuje 50 zł. Jeżeli Was takie interesuje, to również znajdziecie link w opisie filmu. Ja te gniazdko bardzo polecam, więc dziękuję za oglądanie, rozważcie subskrypcję, do zobaczenia następnego razu, cześć!